Cześć! Dzisiaj pokażę, jak sprawdzić, czy końcówki uzwojeń silnika są właściwie podłączone. W tej metodzie wykorzystamy transformator, który daje napięcie 24V AC oraz multimetr, który oczywiście musi mieć pomiar napięcia AC. Nasze bezpieczne napięcie zmienne podłączamy pod fazy L1, L2 silnika, czyli w rzeczywistości pod uzwojenie U i V, a nasz miernik pod fazę L3 i zwarte zaciski uzwojeń, czyli punkt gwiazdowy lub rzadziej nazywany punkt zerowy lub neutralny. W rzeczywistości miernik jest podłączany pod uzwojenie W. Włączmy teraz miernik i ustawmy na pomiar napięcia AC. Następnie włączmy zasilanie transformatora. Zauważmy, że napięcie wygenerowane na trzeciej fazie, czyli na uzwojeniu W, jest bardzo małe. Wynosi około 1 V. Sprawdźmy teraz pozostałe kombinacje, czyli zasilanie podłączamy pod fazę L1, L3, czyli napięcie 24V AC podajemy na cewki U i W, a miernik podłączamy pod fazę L2, czyli w rzeczywistości pod uzwojenie V. Również w tym przypadku napięcie generowane na tym uzwojeniu wynosi około 1 V. Ostatnia kombinacja to zasilanie podłączamy pod zaciski L2 i L3, czyli w rzeczywistości pod uzwojenie V i W, a miernik pod zacisk L1, czyli w rzeczywistości pod uzwojenie U. Również w tym przypadku napięcie wygenerowane na uzwojeniu U wynosi około 1 V. Zasymulujmy teraz niewłaściwe połączenie uzwojenia W, czyli w naszym przypadku przewód czerwony i szary zamieniamy miejscami. Włączamy zasilanie i sprawdzamy, jaką wartość ma napięcie wygenerowane na uzwojeniu, pod które nie jest podłączone zasilanie. Jeżeli zasilane jest uzwojenie V i odwrócone W połączone szeregowo, to na uzwojeniu U indukuje się napięcie około 10V. Natomiast jeżeli zasilanie podamy na uzwojenie U i odwrócone W również połączone szeregowo, to tym razem na uzwojeniu V zostanie wyindukowane napięcie również około 10V. Ostatnim przypadkiem jest połączenie szeregowe uzwojenia U i V. W tym wypadku napięcie wyindukowane na uzwojeniu W jest dokładnie takie same, jak gdyby uzwojenie W nie było odwrócone. I jest to bardzo logiczne, gdyż pomiaru napięcia dokonujemy dla napięcia zmiennego. I jest to bez różnicy, czy sondy miernika czerwoną i czarną przyłożymy do zacisków W1 i W2, czy odwrotnie, do W2 i W1. Podsumowując, dla silnika indukcyjnego połączonego w gwiazdę, jeżeli stosujemy metodę transformatorową identyfikacji początków i końców uzwojeń silnika, i tu uwaga, nazwa transformatorowa nie dotyczy tego, że musimy użyć tutaj transformatora. Nazwa jest ta związana z tym, że nasz silnik działa jak transformator i w uzwojeniu, które nie jest podłączone do zasilania, indukuje się napięcie. Dosyć dygresji, to w takim układzie, jeżeli napięcie testowe podajemy na uzwojenia, których końcówki są właściwie podłączone, to na uzwojeniu niepodłączonym do tego zasilania powinno wyindukować się praktycznie zerowe napięcie. Natomiast jeżeli napięcie testowe podłączymy pod uzwojenie, których końcówki zostały nieprawidłowo podłączone, to na uzwojeniu niepodłączonym pod zasilanie testowe wyindukuje się napięcie o wartości połowy napięcia testowego.
czyli w naszym przypadku około 12 V. Skracając tą wypowiedź, jeżeli w dwóch przypadkach wyindukowało się napięcie w przybliżeniu połowy napięcia testowego, to dla uzwojenia wspólnego dla tych dwóch przypadków końcówki zostały zamienione. A teraz zagadka dla ambitnych. Spójrz na metodę z OPL-ki 1.14.1. Dlaczego dla uzwojeń, przy których strumienie pola magnetycznego się wzmacniały, na trzecim uzwojeniu praktycznie nie wyindukowało się napięcie, a w przypadkach, gdzie strumienie pola magnetycznego się znosiły, zostało wyindukowane dość wysokie napięcie? Uzasadnienia pozostaw w komentarzu.